Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojej podróży przez Polskę. To już chyba 26 albo nawet 28 odcinek. A ten odcinek będzie naprawdę niesamowity. Pokażę wam dzisiaj nieczynne, zamknięte w 2006 roku, jedno z najcięższych więzień w Polsce. Więzienie w Łęczycy. Jak zawsze miłego oglądania i trzymajcie kciuki, żeby nic się tutaj na mnie dzisiaj nie zawaliło. Podobno z więzienia w Łęczycy nigdy nikt jeszcze nie uciekł. A co robi ta lina? Historia więzienia w Łęczycy sięga 1799 roku, kiedy to po drugim rozbiorze Polski Prusacy odebrali te zabudowania zakonowi dominikanów i w 1801 roku uruchomili tu po raz pierwszy więzienie. Więzienie w wielkim skrócie dotrwało aż do 2006 roku. Ponad 200 lat. Historia zabudowań, które dzisiaj chcę wam pokazać, sięga 1280 któregoś tam roku, w każdym razie końca XIII wieku. Wtedy na te tereny tutaj Łęczycy, wtedy lokowanej Łęczycy, zostali sprowadzeni Dominikanie i zakon Dominikanów wybudował tu pierwszy klasztor. Ten klasztor, co niezwykłe, w tych murach więzienia przetrwał do dziś. Został później nie wyburzony, ale nadbudowany i niektóre cele, to będzie widać na filmie, pokazują jeszcze stare mury klasztoru Dominikanów. Klasztor bardzo szybko rozbudowywał się i już 100 lat później był jednym z największych nie tylko w regionie, ale w całej ówczesnej Polsce. Ale dzieje klasztoru zakończyły się kilkaset lat później. W 1799 roku, kiedy po drugim rozbiorze Polski te tereny zajęli Prusacy, klasztor został zlikwidowany, jednak nie zburzony. Pozostały po nim mury gotyckie, tutaj ich troszkę widać, które teraz są na bieżąco odsłaniane dopiero przez archeologów. Trudno powiedzieć, jak wyglądało więzienie za czasów zaborów, ale po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
Od 1918 roku znajdowało się już tutaj więzienie polskie i było, jak mówią źródła historyczne, niesamowicie przeludnione. W tych kilkudziesięciu celach mieściło się nawet do 1200 więźniów. Później już po II wojnie światowej troszkę to się poluzowało i gdy więzienie w 2006 roku zamykano, było tutaj w cudzysłowie zaledwie 450-460 więźniów, ale w takiej właśnie dużej celi potrafiło być przetrzymywanych w czasach największego przeludnienia nawet 50 więźniów. Mieli tutaj kilkupiętrowe prycze, a na noc rozkładano im sienniki. To, co z całą pewnością przykuwa uwagę podczas zwiedzania więzienia, to instalacje artystyczne, które powstały przez ostatnie kilkanaście lat. A tworzyli je artyści z całego świata. Nie tylko z Europy, ale i z Ameryki Południowej, Północnej, z Azji. To jest pozostałość starej klatki schodowej, pamiętającej czasy właśnie znajdującego się tutaj kościoła. Zupełnie inaczej to wygląda niż reszta budynku. I to w tej historii dla mnie jest chyba najbardziej fascynujące, że więzienie zbudowano bezpośrednio na kościele, na starym, średniowiecznym, XIII-XIV-wiecznym kościele. Łęczyckie więzienie zamknięto w 2006 roku i od tamtej pory przez wiele lat było wystawione na sprzedaż. Niestety nigdy nie znalazł się kupiec, który chciałby sfinalizować transakcję, choć zainteresowanych zakupem więzienia było kilka osób. Cena, gdybyście byli zainteresowani, jest bardzo atrakcyjna. O, w ogóle mnie nie widać, podejdę tu w jakieś miejsce, żeby mnie było widać. O, jestem. Cena więzienia była bardzo atrakcyjna. Tylko 1 700 000 złotych. Jeszcze można było dostać jakiś tam upuścik dla zainteresowanych. Niestety na przeszkodzie transakcji stoją archeologiczne realia. Na tych terenach prawdopodobnie spoczywają szczątki pierwszych polskich piastów. Być może brata nawet Władysława Jagiełły. I obiekt wymaga wielu skomplikowanych prac archeologicznych. Więzienie można było też zwiedzać przez kilka lat po jego zamknięciu, ale obecnie nie jest już udostępnione dla turystów. Być może wkrótce to się zmieni. Gdy trafiali się szczególnie trudni więźniowie, zamykano ich w tym właśnie malutkim pomieszczeniu. Rozbierano do naga i wrzucano tutaj nagich, zziębniętych na kilka dni. Niesamowita jest także historia, która wydarzyła się tutaj
w momencie ogłoszenia stanu wojennego. Całe więzienie już pierwszego dnia po ogłoszeniu stanu wojennego zostało ewakuowane. Wszystkich więźniów stąd wywieziono i przywieziono na drugi dzień rano więźniów politycznych. Jak opowiadali strażnicy wspominający te czasy, cała ulica przed więzieniem w Łęczycy była zastawiona niebieskimi nyskami, z których wyprowadzano ewakuowanych, internowanych, co ja gadam, ewakuowanych, jak Putin głupoty wypowiadam, internowanych solidarnościowców. Wnętrze samego więzienia pokazałem wam wcześniej, ale spróbuję pokazać, nie wiem czy się uda wdrapać. Także wieżyczkę. Oczywiście wieżyczkę strażnika. Zostawię tutaj plecak. No i wiecie doskonale, nigdy tego nie róbcie sami. No nie wygląda to jakoś mega specjalnie, wyobrażałem sobie to troszeczkę inaczej, ale może i dobrze. Może to pokażę wam, że nie warto czasami wchodzić w takie miejsca, które wydają się, że będą rewelacyjne. Wieżyczka jak wieżyczka. Jak myślicie, czemu tam na górę prowadzą takie szczeble strażackie, a niewygodne schody? No oczywiście dlatego, że gdyby w więzieniu wybuchł bunt, to żeby więźniowie nie mieli za łatwej sprawy z dostaniem się na tą wieżyczkę i z zaskoczeniem z niej po drugiej stronie. I to tyle, jeżeli chodzi o więzienie w Łęczycy. Bardzo mi się tutaj podobało, aczkolwiek cieszę się, że spędziłem tutaj zaledwie 2, może 3 godziny. Niektórzy spędzili tu 25 lat. Zapraszam was do kolejnych odcinków moich podróży i po Polsce, i po świecie. Odwiedzajcie mojego bloga 40 lat i do piachu.pl.